Siemandero, piękny listopadowy dzień, słoneczko świeci, także szkoda siedzieć w domu, trzeba ruszyć, zdobyć kolejny szczyt z korony gór Polski. A mianowicie ruszamy na Mogielice. Mogielica mierzy sobie 1170 metrów nad poziomem morza, bądź też 1171 według innych źródeł. Ruszamy z przełęczy marszałka Śmigłego Rydza. Za moimi plecami parking. Wydaje się dość duży, ale widzicie po obłożeniu tutaj tego parkingu, że już miejsc brakuje. My też jeździliśmy, bo fakt, że jesteśmy tu trochę późno, jeździliśmy trochę, żeby znaleźć miejsce, ale udało nam się znaleźć. Także trzeba w miarę szybko przyjechać z rana, żeby tu znaleźć tak swobodnie sobie jakieś miejsce. Myślę, że obłożenie tego parkingu nie jest spowodowane tylko tym, że wszyscy ruszają na Mogielice. Myślę, że część ludzi rusza w tamtą stronę, a na Mogielicę idzie się przeciwną, czyli przechodzimy przez drogę i lecimy tam zielonym szlakiem. A o reszcie ciekawostek i dość mrocznej tajemnicy góry Mogielica opowiemy wam już w dalszej części tego filmu. Także let's go! Myślę, że zrobimy dzisiaj około 7-8 km, bo jeszcze tam chcemy chodzić trochę w okolicach szczytu, ponieważ jest tam fajnych kilka miejsc do zobaczenia. Ale przy takiej pogodzie, dopóki się nie ściemni, to można śmigać po górach, nie ma problemu. Wchodzą na Mogielicę. Trochę my się zmartwili na samym początku, jak żeśmy zobaczyli, ile tam jest samochodów na tym parkingu. I tak żeśmy sobie pomyśleli, że wszyscy idą na Mogielicę. To kiepsko trochę, bo tam jest taka fajna wieża widokowo i pewnie na tej wieży byłoby bardzo dużo ludzi i ciężko byłoby tam wleźć. Także miejmy nadzieję, że na samej Mogielicy już nie będzie tłoku. Dzisiaj sobota, to tak raczej najbardziej ludzie chodzą po górach w niedzielę. Także są my dobrej myśli, bo pogoda jest, także niech wszystko inne jeszcze nam dopisze. Zielony szlak na Mogielicę z przełęczy Rydza Śmigłego w Hyszówkach jest dobrze oznaczony, więc trudno byłoby się tam zgubić. Idzie się bardzo przyjemnie i raczej bez specjalnych trudności na szlaku. Ale trzeba przyznać, że momenty są takie, w których można się zmęczyć. Lata gdzieś tam z tyłu została, żeby mi się nie straciła. No ludzi sporo na szlaku, ale jest to bardzo popularny szlak. Głównie ze względu, że, no tak jak wspominałem wcześniej, na szczycie jest wieża widokowa, także to ściąga ludzi. Ludzie, jak jest taka atrakcja gdzieś, no to wtedy lgną do takich atrakcji. No i Beata już idzie cało i zdrowo. Może trochę zmęczona, ale myślę, że jest okej. A jeszcze o czymś ważnym my nie powiedzieli, że to jest Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego. Patrz, jakaś wyspa widzisz? Wszędzie naokoło. Obiecał mi zabrać na wyspę i proszę. San Escobar. Także Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego i z racji tego właśnie należy do korony gór Polski. No i dotarliśmy na polanę Wiślakówki. Widoki, jak widzicie, zacne. Przejrzystość powietrza na takim przyzwoitym poziomie. Z tej strony może lepiej, bo słońce nie świeci. Może w drodze powrotnej tutaj się zatrzymamy, zrobimy sobie jakiś taki piknik. A teraz idziemy już na sam szczyt Mogielicy. Już nawet widać wieżę widokową tam na górze. Ładnie się komponują tutaj okoliczne te góry Beskidu Wyspowego i nie tylko. Gorców, Pienin, a nawet tak w tych kolorach jesieni elegancko się tutaj komponują te góreczki, a my lecimy. No pogoda jest super. Trzeba przyznać. No i ludzi przez to na szlaku dość sporo. Tutaj na tym terenie jest rezerwat przyrody, zwany oczywiście Mogielica. Powstał bardzo niedawno, bo w 2011 bodajże roku, tak? A to ze względu głównie na to, że rzadki gatunek głuszca tutaj na tym terenie występuje, dlatego zrobili tutaj w 2011 roku rezerwat przyrody Mogielica. My jesteśmy już na Mogielicy, za moimi plecami i nad moją głową wieża widokowa na Mogielicy. Do niedawna stała tutaj drewniana taka
konstrukcja, też wieża, która miała 22 metry. Ta nie wiem ile ma, jak się dowiem, to wam napiszę, ale tamta miała 22 metry, ale ze względu na zły stan techniczny po prostu trzeba było ją rozebrać i postawili w tym miejscu nową. Jeszcze w ramach ciekawostki dodam, że przed dwoma wspomnianymi już wieżami stała tam drewniana wieża triangulacyjna, czyli ujmując bardziej zrozumiale wieża geodezyjna, która z czasem zbutwiała i w 1980 roku została powalona przez wiatr. Przyznać też trzeba, że wieża widokowa znacznie podnosi komfort wglądu w tutejsze krajobrazy, ponieważ szczyt Mogielicy jest zalesiony i zarośnięty krzaczorami. Co prawda cosik tam widać, ale niestety nie na wszystkie strony świata. Ładujemy się do góry teraz. No i taterki widać elegancko. Czyli przejrzystość powietrza jest jak najbardziej ok. Jesteśmy pod Krzyżem Papieskim. Krzyż papieski został postawiony w 50. rocznicę wizyty papieża tutaj na Mogielicy. Według, nie wiem, legend, opowieści, tutaj chowano czy zakopywano samobójców gdzieś w okolicy tego krzyża. Taka też ciekawa historia związana z Mogielicą. Od tego pochodzi nazwa góry, od mogiły. Od mogiły, dokładnie. I dlatego się ta góra tak nazywa, czyli Góra Mogił. A kiedyś często właśnie się myliłem i Beata się ze mnie śmiała, że było to cały czas Mogielnica. Ale to się tak kiedyś nazywało. A kiedyś się to tak właśnie nazywało, Mogielnica. Także ja to wszystko pamiętał, co było kiedyś i ja się przez to mylił cały czas, nie? Uzupełniając zbiór przypowieści i ciekawy rys historyczny tej niewielkiej góry, dodam, że w XVIII wieku ukrywał się na Mogielicy znany beskidzki zbójnik Józef Baczyński wraz ze swoim kompanem Świstakiem. A większe zainteresowanie może wzbudzić sugestia ludowych plotek, że zrabowane przez nich skarby po dziś dzień są zakopane w mogielickim lesie. Zaś w czasie II wojny światowej pobliska hala Stumorgowa wykorzystywana była jako miejsce zrzutów z samolotów alianckich dla działającej w okolicach partyzantki. Natomiast na wschodnich zboczach Mogielicy 28 stycznia 1944 roku rozbił się niemiecki bombowiec HE-111 podczas swojego ćwiczennego lotu. Zginęła wtedy cała 5-osobowa załoga, która została pochowana na cmentarzu wojskowym w Krakowie. No i pieczątka jest z Mogielicy. Także pieczątka mamy, zdjęcia mamy, filmy mamy. Oglądaliśmy sobie widoczki. No i trzeba się brać ku chałupie. No i cisnemy już nazad z góry. Idziemy jeszcze na polankę sobie piknik zrobić. Wejście na górę zajęło nam gdzieś godzinę 15 minut. Zobaczymy, jak długo będziemy schodzić z powrotem. Tu przy podejściu na Mogielicę jest taki kamienny stół, na którym rzekomo dawni zbójcy, taki szabrownicy, zbójcy liczyli tutaj skradzione pieniądze, skarby i gdzieś jej tutaj ponoć chowali i są tutaj gdzieś zakopane jeszcze. Taki symbol szabrownictwa dawnego. No i w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę i sobie robimy taki fajny pikniczek. No i widać, tu jacyś panowie, widzę, tutaj ognisko robią, mają namioty, pewnie będą czekać na zachód słońca i zostaną tu na noc. I później z tamtej strony będzie wschód słońca i będą czekać na wschód słońca. I słońce już chyli się ku zachodowi, niestety. To my tego nie zjemy, babo, wszystkiego. Oto mamy zupki, jajko, rozerwie nas. No, to jest smacznego. Ja sobie chyba zupki wezmę, żeby się zagrzeć po prostu. Co ciekawe,
Rejon tutaj Mogielicy jest gratką też dla wszystkich fanów dwóch kółek, rowerzystów, ponieważ tu jest około 30 km tras rowerowych tutaj wokół Mogielicy. Na samą Mogielicę też wjeżdżają na rowerach, no widzieliśmy kilku panów, no pań nie widzieliśmy, to nie możemy powiedzieć, ale panów widzieliśmy, którzy wjeżdżali na samą górę na Mogielicę. Zimą te trasy zamieniają się w trasy narciarskie, biegowe. Woda już nam je wre. Tutaj ciepłe. Ty gorę to tam. Gora przecież. A dźwignij to, ja może podkręcę. Ale podkręcę jeszcze. Fajna jest ta kuchynka, ona się sprawdza, bo dzisiaj jest taki delikatny wiatr. Jest taka fajna ta osunka właśnie, to jest bardzo tania rzecz. Trzeba się zagrzeć rosołkiem swojskim. Picobello taki rosołek od mamy. Nie, mama? Jak ty już naważysz, to już kurde, nie ma mocnych. Wszystko my to pakowali. Tych, co nie pakowała, zgrzewała. Tu ma przyprawy, sama też robiła te przyprawy. Bardzo dobre przyprawy. No nie możemy wam zdradzić tajemnicy tych przypraw, bo byście to zaraz wszyscy chcieli, zaraz byście wszyscy to robili, a nie mamy tego opatentowane jeszcze, nie? Aż normalnie mi was jest szkoda, że nie możecie sobie tego skosztować. Tych specjałów maminej kuchni. Potem jeszcze dom wam znać, jak długo my schodzili. No i dotarliśmy na parking już i czas zejścia był dokładnie taki sam jak czas wejścia, czyli godzina 15. Że jest godzina 16:40 i jest 16. ciemno już. No już jest ciemno. I no właśnie chciałem powiedzieć, że my zdążyli na ostatni dricker. Przed totalnym zmrokiem, totalną ciemnością. Jak na listopad to i tak jest fajnie. Ciepło jest nawet teraz, jak się zeszło. Nie tam było chłodniej na górze, a tu już jest tak w miarę.